Najważniejsze dostęp do sanitariatów. To jest najważniejsze, co może być, a druga rzecz, żeby mieć gdzie zaparkować. Dyskusja na temat przyczyn braku kierowców zawodowych trwa od lat. Mimo to bolączek w branży nie ubywa. Problemy zaczynają się od dostępu do sanitariatów, a kończą na jakości obsługi na miejscach załadunku i rozładunku. Transinfo wraz z Fundacją Trackers Life sprawdziło, co sami kierowcy mają do powiedzenia na ten temat. Bardzo mało jest takich magazynów, gdzie się przyjeżdża, gdzie chce się przyjechać, że wiadomo, że tam nie ma problemów z niczym, że idzie się dogadać, czy to z ochroną, czy to z pracownikami. No to jest bardzo mało takich właśnie magazynów. Większość to jest jako intruz, że ja to odbieram jako kierowca, że po co tu przyjechałem. Zależy, na kogo się trafi. Jeżeli się trafi na człowieka, który rozumie tę pracę, to ten szacunek jest większy. Jeżeli się trafi na człowieka, który nie ma zielonego pojęcia, na czym ta praca polega i o co to chodzi, wtedy jest gorzej. Якщо є porządna firma, no to jest, rachujemy sobie z kierowcą, coś tam, żeby przedłożyć i kawę i tego. A jak jest takie firmy, że kierowca to jest jakiś taki, może być samej takiej niższej, taka niższa rasa. Kierowcy przekonują, że jakość obsługi uzależniona jest w dużym stopniu od wielkości danego obiektu. Mniejsze takie kameralne miejsce, no to tym jest lepiej. Jeździłem w poprzedniej firmie z chłodnią, no i gdzie to było prywatne, powiedzmy, że miałem towar i rozwoziłem, no to w ogóle było inaczej. Bo tam to czekali, w cudzysłowie czekali za mną. Często było, czy chcę kawę, czy nie chcę kawy. Ze spokojem można było właśnie pauzę zrobić na miejscu. Kierowcy zauważają, że dużo zależy przede wszystkim od ludzi pracujących w danym obiekcie. Ochroniarz to jest szef firmy i to na pewno się to powiela, że on jest panem i władcą. On albo wpuszcza kierowcę, albo nie wpuszcza. On jest władny wszystkiego. Później jak już się wiedzie, to też już różnie bywa, ale generalnie jest tak, że obwiniałbym do końca magazynierów, bo bardzo często tam bywa tak, że nie ma komu tam pracować. W Polsce to jest gorzej niż w Europie, powiem tak szczerze. Jeżeli chodzi o szacunek na załadunkach, rozładunkach, no jesteśmy traktowani źle. Jednym z najczęściej wymienianych problemów jest utrudniony dostęp do sanitariatów. Z tym kierowcy zmagają się praktycznie w każdym miejscu w Europie. Narzekają jednak najmocniej na niski standard u zachodniego sąsiada. Jedzie pani do Niemiec, do przykładowej firmy i tam toalety są pozamykane i prysznice pozamykane. W tej chwili jadę z ładunkiem z Francji. Jestem załadowany. I wie pani co? I tam nie ma problemu, żeby się wziąć prysznic, żeby pójść za swoją potrzebę. W Niemczech na takich zwykłych, jak to się nazywa, dzikusach, nie da się rady skorzystać z toalety. Jakby pani tak poszła w dzień i tak sobie obeszła bokiem parking w Niemczech, to by pani zobaczyła, jakie tam fekalia są. Kolejnym problemem, z którym muszą zmagać się kierowcy, jest brak miejsc parkingowych. No bo nie ma, no jest w ogóle z miejscami parkingowymi, czy w Polsce, czy w Niemczech, to jest tragedia o godzinie. W Niemczech stanąć o godzinie 18 na parkingu, to już graniczysz z cudem. Na niejednej firmie miejsca jest bardzo dużo, a nie może stać po prostu. I ja przynajmniej tego nie mogę zrozumieć, dlaczego. Przyjechałem przecież do nich z towarem, do tej firmy i po prostu oni nie rozładowują, czeka się w nieskończoność i przykładowo kończy się 15-godzinny czas pracy i oni nie rozładowują, musisz wyjechać. No gdzie? Nie ma gdzie. I oni mówią, przyjedź za 2 dni, przykładowo, tak? Bo to nie jest żadna reguła. Jak widać, kierowcom nie brakuje powodów do narzekań. Czy coś się może jednak zmienić? Możliwe. Fundacja Trackers Life opracowuje bowiem raport, którego celem jest wpłynięcie na władzę i przedstawicieli firm. Dokument będzie bazować przede wszystkim na opiniach kierowców. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w nasze badanie. Wystarczy 10 minut, tyle trwa zrobienie ankiety, w której oceniamy warunki sanitarne, parkingowe oraz obsługę w miejscach załadunku i rozładunku, czyli w miejscach, które odwiedza codziennie każdy kierowca. Liczy się każdy głos. Bez kierowców nie przeprowadzimy tego badania. Dzięki naszemu badaniu chcemy zmienić zarówno warunki pracy kierowców, jak i przepisy prawa.